Po tym jak ziemski padł opuściła królowa Ela, to berło i koronę brytyjską przejął król Karol. Ale nawet w Wielkiej Brytanii mówi się, że tak naprawdę król jest tylko jeden. O, na bogato! I na imię mu Range Rover Sport. Szukasz nowego samochodu? Zajrzyj na autoplaneta.pl. Na stronie znajdziesz setki nowych modeli dostępnych od ręki. Link w opisie tego odcinka. Zanim jednak króla przedstawimy Wam bliżej, to najpierw go naprawmy. Zobaczcie, po 1800 kilometrach przyjechał do nas prosto z Wielkiej Brytanii i już wymaga niestety akcji serwisowej. Na szczęście akcja serwisowa będzie prosta, skuteczna i szybka. O, drzwi się zamykają, naprawdę premium. Swoją drogą ciekawe, czy ma dociąg tej wersji. Ma, oczywiście. No dobra, jak wiecie, testowaliśmy już dla Was dużego range'a tak zwanego. Tutaj możecie sobie kliknąć i zobaczyć jego test. Range Rover Sport powstał dokładnie na tej samej płycie podwoziowej. Przygotowana od podstaw platforma, która ma mieścić silniki diesla, benzynowe, pchewy w przyszłości być może nawet elektryczne. Rozstaw osi jest dokładnie taki sam jak w range'u dużym, tylko tym krótszym. My testowaliśmy wersję dłuższą, to są dokładnie 3 metry bez 3 mm. Jeżeli chodzi o długość całego nadwozia, to jest 10 cm krótszy od tego dużego range'a, a jednocześnie od niego niższy o jakieś 7-8 cm, natomiast szerokość pozostała ta sama. Gdybyśmy mieli porównać jego gabaryty do poprzedniego Range Rovera Sporta, to mamy tutaj 7 cm dłuższe auto, 7 cm większy rozstaw osi, 4 cm jest wyższe. Nawet rozstaw kół się zmienił, z przodu o centymetr, z tyłu jest szerzej o 18 mm. Natomiast wszystko to poskutkowało również wyższą wagą, dokładnie o 150 kg w porównywalnej wersji wyposażenia i silnikowej. A skoro jesteśmy przy silniku, to tutaj mamy prawilny, 6-cylindrowy, rzędowy benzyniaczek, już w technologii MHEV wykonany. W naszej wersji są też oczywiście diesle, są też dwa pchewy. Tutaj jest wersja, która ma 400 koni mechanicznych i 550 Nm. Według producenta robi setkę w 5,7 sekundy, co jest niezłym rezultatem jak na auto, które waży prawie 2,5 tony. Natomiast ładowność dodatkowo podnosi jego wagę do 3200 kg. Tam niespełna 3150, więc kawał auta. Zobaczcie nawet, jak gigantyczne są tutaj kielichy, jak głęboko wchodzą w nadwozie, ponieważ tu są i sprężyny, i amortyzator do tego mocowany, i cała pneumatyka, którą ten samochód ma w standardzie. I skoro przy pneumatyce jesteśmy, to jest to coś, czym Range Rover zawsze się chwalił i chwali się do dzisiaj, ponieważ tę pneumatykę tutaj udoskonalił. Jak otwieracie samochód i chcecie do niego wsiąść, to jest opcja wygodnego wsiadania. Możecie sobie zaznaczyć w komputerze, on się obniża wtedy o około 5 cm. Natomiast to, co teraz chciałem Wam pokazać, to jak ogromna jest różnica pomiędzy skrajnymi położeniami, pomiędzy najniższym a najwyższym. To jest wartość maksymalna, czyli ustawienie terenowe w Terrain Response typu drugiego, bo są dwa, i to oznacza, że samochód podniósł się o 65 mm względem pierwszego trybu terenowego, a ten tryb pierwszy terenowy podnosi o 55 mm. I zobaczcie, jak gigantycznie nam się nawet zwiększył tutaj prześwit pomiędzy kołem a błotnikiem. W takim położeniu skok amortyzatora to wyobraźcie sobie ponad 40 cm, a prześwit to prawie 30 cm. Głębokość brodzenia to 90 cm. Żeby Wam uświadomić, jak to dużo, to oprócz śrubokręta mam drugie narzędzie stolarskie i zobaczcie, 90 cm. To jest tu, do połowy drzwi. Macie przykryte całe koło, praktycznie woda sięga do błotnika. Tutaj to jest 90 cm. Tak możecie brodzić. Z przodu, zobaczcie, to jest prawie do reflektorów. Tutaj mniej więcej do tej linii. Wow! Rzeczki w okolicy nie mamy, żeby to sprawdzić. Na szczęście, bo wiem, żebyśmy to zrobili na 100%. Na szczęście dla Range Rovera oczywiście. I teraz zobaczcie, teraz będziemy go obniżali. Tutaj w tym momencie jest 91 cm do krawędzi błotnika.
Obniża się znacznie szybciej niż takie klasyczne pneumatyczne zawieszenia, ponieważ oparty jest na instalacji, zobaczcie, jeszcze zjeżdża niżej. Ponieważ oparty jest na instalacji 48V i teraz zobaczcie, 82,5 cm, co oznacza, że mamy prawie 10 cm różnicy pomiędzy tym najwyższym a tym najniższym położeniem. Wow! Dodatkowo tę pneumatykę możecie sobie uzupełnić tylną skrętną osią, wtedy te tylne koła pracują w zakresie 7 stopni, wychylają się, po to, żebyście na przykład na parkingach mogli nim manewrować jak autem kompaktowym, a w zakrętach, żeby stabilniej się prowadził. Skoro auto, które ma 5 metrów długości, no to powinno mieć zacny bagażnik. I jak to w przypadku Range Rovera poprzedniego było, także i tutaj nie do końca wiemy, jaką ma pojemność w litrach, ponieważ Land Rover i Range Rover podają dwie wartości. Jedna to jest 453 litry, a druga dla odmiany ponad 700 litrów. Podejrzewam, że 700 litrów to jest ta, która tutaj wypełnia całą przestrzeń bagażową i z oparciami foteli maksymalnie spionizowanymi. Natomiast tak jak mamy, no to mamy te niespełna 500 litrów, ale oczywiście my sprawdzimy, jak to będzie wyglądało w praktyce z walizkami. No to mamy 3 nasze duże walizy i już napotykamy problem pod tytułem: w ten sposób nam nie wejdą, bo tutaj przeszkadza nam roleta. Oczywiście roletę moglibyśmy wyjąć, ale powiedzmy jedziemy do Hiszpanii i nie chcemy jej wyjmować, gdyż wiadomo, że wrócimy na parking i już nie będzie bagaży, jak roleta będzie odsłonięta. Więc spróbujmy to zrobić tak. 2 duże walizki i to jest w zasadzie tyle. Tu może jakieś plecaczki, tu jakieś graty luzem, bo nie jesteście w stanie więcej towaru dołożyć. Dopiero jak wymontujecie sobie to się na szczęście wyjmuje łatwo bardzo, no to możecie próbować kombinować trochę inaczej, czyli postawić to, postawić to, postawić to tak i macie wtedy tego miejsca trochę więcej. Pytanie, czy zamyka się klapa. Natomiast są takie elementy, zobaczcie, które nie licują z prestiżem i ceną tego samochodu, na przykład ta kamerka wystająca. Zamiast ją gdzieś tam ukryć pod spodem albo wręcz zrobić otwieraną, żeby się nie brudziła podczas jazdy, na szczęście ma spryskiwacz chociaż. I to samo z przodu, zobaczcie, jak przednia kamera wygląda. No normalnie wmontowano ją tutaj w atrapę, tu jest jakiś radar, a tutaj tak ordynarnie, jakby wklejona na siłę została. No ale to takie drobne elementy, które naruszają wizerunek całego nadwozia, które jest obłędne. Jeżeli zestawicie go z jakimkolwiek BMW, z jakimkolwiek Mercedesem, z jakimkolwiek Audi, to widzicie, że macie do czynienia z czymś lepszym. Nie ma tutaj przetłoczeń jakichś na siłę zrobionych. Wszystko jest gładkie, przez to będzie się wolniej starzało. Takie elementy są ciekawe, jak na przykład te nakładki tutaj, które nic nie robią. W dodatku tam od spodem pod maską zrobiono otwory, teoretycznie po to, żeby wyprowadzać powietrze z komory silnika, ale to jest zaślepione. Nie wiem, macie jakiś pomysł może, do czego to może służyć? Tak samo tutaj te boczne na błotnikach. O. I teraz pytanie, jak będzie z tyłu? Stopy wkładam? Wkładam. Na kolana miejsca, jak na chłopa 1,95 m, powiedzmy, że znośnie. Przypominam, że tam siedziałem ja i było mi bardzo wygodnie. Nad głową w wersji ze szklanym dachem, no tutaj nieco mi ogranicza ta część głowę, no ale tu się chowa roleta, więc o kilka centymetrów jest obniżony dach. Natomiast i tak jest dosyć wygodnie i komfortowo. No mógłbym nad tą głową mieć rzeczywiście trochę więcej miejsca. A ciekaw jestem, jak będzie, jak sobie pochylę oparcie fotela. O! I teraz jest już znacznie lepiej. I siedzę w takiej ciut półleżącej pozycji, natomiast sama regulacja jest elektryczna. Można oczywiście tutaj zamówić sobie pełną regulację, nawet fotel się wtedy przesuwa do przodu, do tyłu. Na górę jedzie? W bok jedzie. Mamy sterowanie klimatyzacją niezależne, 4-strefową dla prawego i dla lewego fotela. Tutaj gniazda USB-C, tutaj jest gniazdo zapalniczki, jest też takie gniazdo 230 V. Co ciekawe, auto jest na brytyjskich blachach, ale ma tradycyjną wtyczkę europejską. Podłokietnik jest, otwiera się, to wyłożono przyjemnym materiałem, a nie jest plastikowe i generalnie jakość wykonania, ilość skóry tutaj użytej naprawdę robi wrażenie. To jest druga wersja dopiero wyposażeniowa, czyli SE, a jeszcze jest przecież HSE, jest jeszcze Autobiography, jest jeszcze First Edition.
I tutaj już w tej wersji wykonanie i użyte materiały nie pozostawiają wiele do życzenia. Tutaj obito to skórką. Ta skóra jest prawdziwa, bardzo przyjemna, miękka w dotyku. Zobaczcie drzwi, jak wykończono ładnie. Tutaj jest skórką to obite, dokładnie takiego samego koloru jak tapicerka na fotelach. Pięknie zlicowano głośnik z materiałem, aż tutaj przechodzi. Bardzo mi się to podoba, że tego głośnika tak nie widać, że on został na siłę tutaj wmontowany. To jest chyba wysokotonowy, tu jest niskotonowy, więc ładnie to wygląda. Tu jest miękkie, to też obito skórą. Tu zobaczcie, nawet wnęka jest wykończona tutaj przyjemnym welurem, a tutaj miękkim materiałem, nawet nie wiem, czy to nie jest skóra. Nawet ten element tu, który w każdym samochodzie jest plastikowym, tutaj został obity miękką skórką. Zobaczcie, jak się ugina. No. I oczywiście jak na Range'a przystało, cały próg tutaj jest tak osłonięty, że jak wysiadacie, to nie ma możliwości, żeby się utytłać, ponieważ tam są uszczeleczki, które ładnie zabezpieczają przed dostawaniem się brudu. Zobaczcie, są podwójne. Jedna jest tu, a druga jest tutaj, więc cały ten próg tutaj i wszystko tutaj powinno być suche i czyste, nawet jak będziecie taplali się w błocie. Jako że nowa jest platforma, to też nowa jest cała konstrukcja samochodu i o ile budę tam w środku zrobiono z różnych stopów stali, to wszystkie elementy zewnętrzne są z amelinium. I tego się, proszę pana, nie pomaluje. Magnes się nigdzie nie trzyma. Ani na dachu, ani na spoilerach, ani na błotnikach, ani na zderzaku, tym bardziej nawet na tylnej klapie. Rurki normalnie tu wychodzą i to nie jest, słuchajcie, zobaczcie, w niektórych samochodach jest tak, że rura wydechowa jest tu, jest w środku poprowadzona, a to jest dokładnie końcówka rury wydechowej. Zobaczcie. Widzicie? Tak samo ta druga. Tu nic, niczego nie udaje. No może dyfuzor udaje dyfuzor, ponieważ nic nie robi, natomiast tylko wygląda. A, jeszcze do tego bagażnika może byśmy wrócili. Silny, no chodź, no tu jeszcze, kurwa, ten już siedzi. Tu jest coś, do czego możecie przymocować sobie zakupy, jak zrobicie. Na przykład buteleczki z winem. To będzie fajnie trzymało, nie będą nigdzie latały. Natomiast tu jest jeszcze coś. A pod spodem są worki foliowe. I co ciekawe, pełnowymiarowe koło zapasowe. Zobaczcie, takie wielkie koło. 23 cale rozmiar, 285 szerokość i się mieści. Dlatego ten bagażnik jest może ciut mniejszy, niż można byłoby się spodziewać. No ale dostajecie za to taki komfort tego, że jak Wam strzeli opona podczas jazdy, to nie musicie wzywać asystans, bo umówmy się, przy takim rozmiarze opon te zestawy naprawcze w ogóle nie zdają egzaminu. A, to tak się składa. A, ty, nic na siłę. Wiesz, wszystko przemyślane. Tu co możemy zrobić? Z tej pozycji możemy, złożyć fotele na przykład na płasko, ale nie będziemy teraz tego robili. Możemy też obniżyć samochód. On jeszcze niżej zjeżdża, ale numer. Z tej pozycji. Żeby obniżyć punkt załadunku, to jeszcze możecie trochę go obniżyć, a jakbyście chcieli go podnieść, żeby na przykład skakać z niego do basenu jak z trampoliny, to zobaczcie, jedzie w górę. To teraz jeszcze zobaczmy, jak się montuje foteliki. Banalnie, ponieważ zobaczcie, Isofix tutaj wystaje, choć z drugiej strony szkoda, że nie jest schowany gdzieś tam głębiej, żeby estetycznie to lepiej wyglądało, ale plus jest taki, że jest mega praktyczne. Więc wpinacie, gumkę ktoś zostawił. Dobrze, że taką. I drugi, proszę bardzo. Tak, wiem, że na poddupnikach się nie powinno, bla, 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 bla. I teraz pytanie jest następujące. Czy jak tu usiądą dzieciaki, to po środku będzie jeszcze miejsce dla trzeciej osoby? Bo przecież jak kupujecie takiego wielkiego SUV-a, to czasami chcielibyście 3 osoby posadzić z tyłu na kanapie. Dzieciory! Na krótkie dystanse owszem, ewentualnie dla osoby 1,60 m będzie ok. Ten tunel tutaj środkowy nie jest jakoś nadmiernie wysoki. On ma próg, ale dosłownie tam kilkucentymetrowy, więc nawet jak trzymacie tutaj nogi, to jest całkiem znośnie, nie ma dramatu. Na krótki dystans może być, tak? Tak. Zanim przodek Wam pokażę, to jeszcze słowo o tych klamkach, które są niestety beznadziejne. To znaczy, wyglądają super, jak są zlicowane z samochodem, bo w ogóle ich nie widać. Natomiast na przykład w Mercedesie, w modelach z chowaną klamką jest tak, że podchodzicie do auta i klameczka już Wam się wysuwa, żebyście tylko mogli złapać i otworzyć. Tu wszystko jest opóźnione, bo podchodzicie, najpierw musicie nacisnąć przycisk, dopiero się wysuwa, dopiero złapać, dopiero zamknąć. Czasami jest tak, że ona jest schowana, jak podchodzi ktoś z zewnątrz na przykład, a Wy siedzicie w środku, to musicie odblokować zamki, otworzyć drzwi, pierdu.
Brzydko wyglądają te przyciski, no już jak robić takie rzeczy, to robić to po prostu od początku do końca, a nie stosować półśrodki, tak jak w tym wypadku. Szybciej się po prostu, jak już dochodzicie do auta, to już lepiej jest wyjąć ten kluczyk, nacisnąć wcześniej, podchodzicie i już jest klameczka. Czy mogę poprosić silnego, żeby jeszcze raz wysiadł? Zobaczcie ilość tej skóry tutaj. Przypominam, że to nie jest najwyższa wersja, tylko druga w kolejności z 4 albo 5. Zobaczcie skóry, gdzie tutaj jest skóra jeszcze na dole fotela. I tutaj te materiały są jeszcze lepsze niż z tyłu. Tu jest na przykład takie, zobaczcie, ala drewienko, prawdziwe drewienko. Zdecydowanie, bo ma usłojenie i nawet pod palcem czujecie, że to jest struktura drewna. No wszędzie te wstaweczki, tutaj listwa jakaś taka z chromowanego, chromowana i przyciemniana. Tutaj LEDy pod spodem. Tu ta skórka miękka. No wszystko tutaj pod tym względem takiego wykonania mi się naprawdę bardzo podoba. Drażnią takie elementy, takie wstawki jak ten Meridian. No nie można było, skoro już tak wszystko pięknie wygląda, to jakoś ładniej tego tutaj wkomponować, a nie takie doczepione trochę na siłę. Zobaczcie, tu nawet skóreczka. To nie plastik, tylko ładny, z ciemnionego aluminium albo chromu. Tak samo tutaj kolumna kierownicy tylko jest plastikowa. Minimalizm i luksus i to jest to, co naprawdę lubię w każdym Range Roverze i w każdym na przykład Jaguarze. Tutaj ten ekran, który mamy, to już jest ten najnowszy system Pivo 13,1 cala. On jest nie płaski, w kamerze on się wydaje płaski, ale on jest lekko zaokrąglony tutaj w tą stronę. W dodatku jest haptyczny, więc przyciski, które naciskacie, czujecie, jak je naciskacie. No co jest? O, teraz uruchomił się. Tu sobie właśnie sterujecie tymi wysokościami pomiędzy określonymi stanami samochodu. Pokrętło do zmiany trybu macie tutaj. Jak jest wciśnięte, to jedziecie w auto. Jak zaczynacie kręcić, to będą Wam się wyświetlały tutaj tryby jazdy. Od autostradowego i dynamicznego, przez eko, taki właśnie komfortowy i różne tryby jazdy poza asfaltem, czyli trawa, żwir, śnieg, błoto, kolejny, piasek, skały, brodzenie, konfigurowalne. Wszystko możecie to sobie tutaj dostosować do własnych preferencji i do własnych umiejętności również. Macie też tutaj, jak wejdziecie, to pokazuje Wam, które blokady są otwarte, które blokady są zamknięte. Centralna blokada mechanizmu różnicowego. Tutaj mamy też blokadę mechanizmu różnicowego na tylnej osi. Mamy czujnik brodzenia, wysokość nad poziomem morza, to jak jesteśmy przechyleni w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu. Teraz pochylenie do przodu to jest -2 stopnie na przykład. Czujnik brodzenia, który pokazuje maksymalnie w tym położeniu, to jest 0,77 metra. Zobaczcie. A ciekawe, jak zaczniemy unosić samochód, wysokość pojazdu, osiągnięto wysokość. I teraz zobaczcie, maksymalnie 90 cm, więc nawet tutaj pokazuję Wam, w jakim ustawieniu jesteście na pneumatyce i jak głęboko możecie wjechać w wodę. Więc tego wszystkiego jest tutaj naprawdę od groma i trochę więcej. Kamerki z każdej strony pokazujące, jak wygląda otoczenie samochodu. Z przodu, z tyłu, tu w warunkach terenowych, żebyście na przykład na kamień nie wjechali, a tutaj w warunkach drogowych. I możecie sobie oczywiście cały samochód obracać z każdej strony i widzieć otoczenie. No i tak to wygląda. Podoba mi się to, że pozostał tutaj też haptyczny, ale jednak z przyciskami ten panel sterowania klimatyzacją. Tu nawet słyszycie, jak to klika i taki opór pod palcem, więc wszystko fajnie się steruje. Tradycyjne dla Land Rovera i w Jaguarze też stosowane te pokrętła, którym jak tak kręcicie, to zwiększacie albo zmniejszacie sobie temperaturę, ale jak to pokrętło naciśniecie, to służy za ogrzewanie fotela, jak kręcicie w prawo, a jak w lewo, to odpowiada za wentylację. Tu mamy cup holdery i zastanawiałem się, gdzie do wafla są tutaj gniazda USB-C do ładowania. No okazuje się, że te cup holdery się przesuwają tutaj do tyłu i macie gniazdo USB zwykłe, gniazdo USB-C i jeszcze drugi naprawdę spory schowek na przykład na kokainę, żeby na granicy jej na przykład celnicy nie znaleźli, bo nie będą w stanie tego znaleźć, a to znalazłem po 24 godzinach. Tutaj jest jeszcze jedno gniazdo USB-C pod konsolą i półeczka, na której możecie coś położyć. Ładowarka indukcyjna jest w trochę nieszczęśliwym miejscu, bo tutaj i już pal licho, że nie widać telefonu w ogóle, co tam się na nim dzieje. Najgorzej, że tam po prostu trudno się stamtąd cokolwiek wyjmuje. Trudno jest tam sięgnąć, trudno jest wydobyć ten telefon, trudno go jest włożyć, więc lepiej sobie na kabelku
ładować i trzymać go wtedy na przykład tutaj w tej pozycji. Jeżeli chodzi o sterowanie foteli, to to podstawowe, czyli do przodu, do tyłu, w górę i w dół macie na drzwiach, natomiast jak sobie dotkniecie któryś z tych przycisków, to jeszcze tutaj się dodatkowe sterowanie włącza, na przykład zagłówki i też podnosicie je sobie elektrycznie i do przodu, i do tyłu, i w bok. I wysuwa się, tak. Możecie oczywiście też boczki sobie napompować albo odpompować, żeby było ciaśniej, albo żeby było szerzej. No i nawet jest sterowanie, zobaczcie, podparciem lędźwi w ten sposób, a nawet długością siedziska. Ja to zawsze mam maksymalnie wysunięte i ciekawe, jak maksymalnie jest tu. I zobaczcie, to wysuwane siedzisko, na tym pokażę Wam fotelu, ponieważ zazwyczaj w tych siedziskach wysuwa się tylko ta część, tu, a tutaj wysuwa się całe siedzisko i dzięki temu jest, zobaczcie w jakim zakresie. Natomiast trochę bez sensu są te podłokietniki. Jak wymontowane z vana, to już było w range'u, którego Wam pokazywaliśmy i tutaj też jest i nie bardzo wiem, do czego mogłoby to służyć, no chyba, że ludziom o krótszym zasięgu dłoni, bo jak je sobie podkręcicie maksymalnie, no to one są na tej wysokości nawet ciut niżej niż ten podłokietnik i tak nie będziecie na nim trzymali łokcia, bo on jest za wąski, żeby tutaj trzymać łokieć. No jeżeli już to w ten sposób, ale jest dużo wygodniejszy ten przecież podłokietnik, i tutaj nigdzie Wam łokieć nie ucieka, więc to taki przerost formy nad treścią akurat te podłokietniki, ale może komuś się przyda, nie wiem, Co? Dobra, to w drogę. Nasza wersja jest wyposażona w pakiet Storm Handling. Wówczas jak go zamówicie, to dostajecie tylną skrętną oś, mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu na tylnej osi. Tam jest też taka funkcja Torque Vectoring by Brake, a oprócz tego jest udoskonalona pneumatyka. Udoskonalona w ten sposób, że samochód czuje, po jakiej nawierzchni jedzie i to z wyprzedzeniem, bo na przykład wie z nawigacji, że będzie zakręt, albo że trzeba będzie przyhamować, albo że przyspieszacie i odpowiednio steruje niezależnie każdym z amortyzatorów po to, żeby było albo najbardziej komfortowo, albo żeby auto mniej się przechylało w zakrętach. I na takich drogach, jak ta tutaj z płyt, czuć przede wszystkim, że jest niesamowicie dopracowane to zawieszenie, ale pod kątem komfortu, żeby on jak najlepiej wybierał. Natomiast nawet w momencie, kiedy wejdziecie sobie w tryb sportowy, czyli ten tutaj, to tak, utwardza się nieco układ kierowniczy, owszem, natomiast nadal macie tutaj do czynienia z samochodem, który waży 2,5 tony prawie, więc to nie jest tak, że on w ogóle nie nurkuje na przykład przy hamowaniu. Niemniej rzeczywiście zostało ono maksymalnie ograniczone, jak na taką wielką krowę, tak wysoko zawieszoną i taką ciężką. Natomiast przybliżasz się z kamerą do mnie, co? Dobra, teraz wchodzimy w Eco. Wyłącza silnik na postoju? Wyłącza silnik na postoju, jest funkcja hold. Chcemy jechać? Szybciutko się uruchamia. Nie ma problemu z napędzaniem się, bardzo przyjemnie działa ta skrzynia biegów. W momencie, kiedy zdejmuję nogę z pedału gazu, to jest ciekawy mild hybrid, bo zobaczcie, on nie wyłącza silnika spalinowego. Zazwyczaj we wszystkich samochodach z mild hybridem jest tak, że jak jedziecie sobie stabilnie, powiedzmy teraz te 50-60 na godzinę, zdejmujecie nogę z pedału gazu i silnik spalinowy zostaje wyłączony. Wtedy kładziecie nogę na pedale gazu i jest ta zwłoka z włączeniem się silnika, ze wrzuceniem biegu i tak dalej. Tu takiej zwłoki nie ma. Zobaczcie, jadę w trybie Eco, mam 50 na godzinę, dodaję gazu, dosłownie sekunda, półtorej i samochód zaczyna jechać, a jestem w trybie Eco. Więc tutaj nie działa to tak jak w innych mild hybridach, nie wiedzieć czemu. Natomiast jazda z tą 6-cylindrówką rzędową, 3-litrową, to jest po prostu bajka. Ten samochód płynie, nawet przy takich wolnych prędkościach czujecie się, że jedziecie czymś innym. I to, co odróżnia go od range'a, tego dużego tak zwanego, szczególnie z tym większym rozstawem osi, to, że faktycznie na drodze jest taki bardziej responsywny. Tam macie do czynienia z takim wielkim tankowcem pełnomorskim i czujecie to podczas jazdy. Tutaj on jest już taką bardziej motorówką. Może ciągle dużą, ale jednak motoróweczką. Natomiast jak robicie gwałtowne manewry, to wtedy czuć dopiero tę masę samochodu i wysoki dosyć środek ciężkości. Bo on wówczas, szczególnie przy wyższych prędkościach, no tak niezapewnie po prostu się zachowuje. Teraz jedziemy powoli i to niczego nie zmienia, ale jak pojedziecie szybciej autostradą i będziecie nagle musieli zrobić jakiś ostrzejszy manewr, to wtedy robicie wielkie oczy i reaguje po prostu nerwowo. Tak bym to nazwał. To teraz sprawdzimy, jaka jest rzeczywista dynamika. Tylko
gdzie my tego GPS-a znowu przypniemy, jak to wszystko z Amelinium zrobione. No dobra, to sprawdźmy, czy te 5,7 sekundy do setki to prawdziwy wynik. To uwaga. Dynamic Launch Control włączył. Fiu. Czyli ma nawet procedurę startu, to uwaga. Ależ brzydki, sztuczny dźwięk silnika w wysokim zakresie obrotów. Fujka! Oho, ale szybcior. Z Launch Control 7,2 sekundy. Czyli daleko od tych 5,7, które podają w katalogu. Ale średnica zawracania petarda. Ja nie mogę, przecież to jest coś niesamowitego. 2 próby, więcej nie potrzeba. Nie zrobi. Nawet nie zejdzie poniżej 7. Launch Control jest? Jest. Teraz wiatr jest w plecy, to będzie 7,1. Ale paskudny ten dźwięk silnika. No syntezator dźwięku to jest, a nie dźwięk silnika. O kurde, jak się poprawił. Jo! 6,2. Dobra, silny, wysiadaj. Silny wysiada, a ja robię poniżej 6. Wysiadło 10% masy samochodu. I uwaga. I te biegi zmienia tak brutalnie, natomiast na 3 robi 100. Niżej nie zrobi. 6,2. 6,1. To teraz czas na sprawdzian jazdy autostradowej. No, przy tych niższych prędkościach obrotowych ten dźwięk jest tutaj zupełnie normalny. Nienormalny jest wtedy, kiedy rzeczywiście wkręcacie go na 3,5-4-5 tysięcy obrotów i wtedy słychać ten syntetyczny dźwięk. Pewnie włącza się tam jakiś głośniczek. Systemy wsparcia są, no wiadomo, no już w tych czasach to już wszystko jest seryjnie wyposażony, jest w asystenta pasa ruchu, aktywny tempomat, autonomię hamowania. Można tam dokupić sobie jeszcze jakiś pakiet, żeby wzbogacić te wszystkie systemy. Pewnie się teraz zastanawiacie, czy zabierzemy Range Rovera Sporta w teren. Nie zabierzemy go w teren, ponieważ technicznie tam od spodu, jeżeli chodzi o te wszystkie tryby jazdy terenowej, jest taki sam jak ten Range Rover duży. Możecie sobie jeszcze raz kliknąć, obejrzeć tam ten materiał. Dużego Range'a zabraliśmy w teren, sami sprawdźcie, czy dał sobie radę i ocencie. Natomiast słówko powiem na temat napędu na 4 koła, bo wszystkie Range'e zawsze miały tak zwany stały napęd na 4 koła, czyli niezależnie w jakich warunkach jechaliście, to mieliście i przednie, i tylne koła włączone, tak to nazwijmy, i trafiała tam moc i moment obrotowy i to się tam zmieniało zależnie od tego, w jakich warunkach jechaliście. Natomiast tutaj już jest zupełnie inne rozwiązanie. Teraz na przykład jadę i sprzęgło rozłączyło przednią oś. Mam tylno-napędowego Range Rovera Sporta. Dopiero w momencie, kiedy warunki się zmieniają, wjeżdżacie w teren, włączacie tryby terenowe i tak dalej, to sprzęgło się załącza i jest w stanie do 50% mocy i momentu obrotowego przekazać tam, naprzód. W momencie, kiedy jesteście w terenie i na przykład tylko jedno koło ma przyczepność, to na to koło trafia pełna moc i pełen moment obrotowy, żebyście mogli wyjechać na przykład z kolejny albo podjechać pod górkę. Jest oczywiście reduktor, jest asystent zjazdu, jest to też pierwsze auto na świecie, które ma tempomat offroadowy, aktywny tempomat offroadowy. Czyli samo będzie hamowało, samo będzie dostosowywało prędkość do warunków, jakie panują w terenie. Ten system Torque Vectoring by Brake, który ma, polega na tym, że jak wchodzicie w jakiś łuk, to przyhamowuje Wam tylne wewnętrzne koło po to, żeby jakby zacieśnić ten zakręt. Więc rzeczywiście nawet jak jedziecie z większą prędkością, to czujecie, że po zakrętach jedzie jak po sznurku. Nie lubi natomiast bardzo gwałtownych manewrów, czyli jak robicie coś takiego. Nagle, nie wiem, pies wybiega Wam na drogę przy 120, a Wy musicie zrobić coś takiego i pojawia się taka nutka niepewności. Wyjdzie się, czy się nie wyjdzie na bok? No już ta pneumatyka nie jest w stanie tak szybko zareagować, żeby się bardzo utwardzić na takie milisekundowe wręcz skręty kierownicą. Natomiast oczywiście wszystko jest w granicach bezpieczeństwa, ale tak jak mówię, im szybciej jedziecie, tym to takie poczucie niepewności się wzmaga przy tych nagłych manewrach tego typu. Ale jak jedziecie sobie 120-140, nic nie dzieje, to samochód mega
płynnie, ładnie reaguje na każdy ruch kierownicą i na przykład spalanie przy tych prędkościach rzędu właśnie 120-130, jak jedziemy teraz, jest już bardzo akceptowalne, bo wynosi 8,5-9 litrów. W mieście musicie być przygotowani na 12-13 litrów, co też uważam, że jak na taką moc i taki wielki samochód jest akceptowalną wartością. Przy 120-130 będzie to 8,5 litra, przy 140-150 takiej stabilnej jazdy, bez nagłego przyspieszania, bez hamowania, to będzie około 10-11 litrów. I nawet te 10-11 litrów oznaczają, że dzięki 90-litrowemu zbiornikowi paliwa przejeżdżacie sobie na luzaku te 800 km. No 700 niech będzie, to i tak świetny wynik. Jeżeli zależy Wam na miejscu w środku, większym bagażniku, może nawet 7 fotelach, to powinniście wziąć Range'a dużego. Natomiast jeżeli wystarczy Wam Range Rover, który ma 4 miejsca, plus 5 środkowe dodatkowo na sporadyczne akcje, to w zupełności Wam ten wystarczy. Jest mniejszy, zgrabniejszy, ładniej wygląda, nie jest taki ociężały również w prowadzeniu, bo czuć, że jest trochę lżejszy i mniejszy, w związku z czym lepiej się prowadzi. Natomiast też musicie zdawać sobie sprawę z tego, że sport w tej nazwie nie ma nic wspólnego z prawdziwym sportem. To jest koleś, który założył nadal elegancki garnitur, porządną koszulę, muszeczkę albo krawacik i ma tylko tenisówki na nogach, ale to wcale nie znaczy, że jest gotowy do biegu przez płotki. To jest po prostu ultra luksusowy, świetnie zrobiony SUV. A to, co jest w nim najfajniejszego, to to, że jedziecie nim i naprawdę czujecie się jak król drogi. Fuck you Mercedes, fuck you Audi, fuck you BMW, I have a Range Rover Sport and I am king of the world and of the road.